Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Joomla 4 nowości, a tym razem to już jest Joomla 4.2. Tak jest, całkiem niedawno się pojawiło to wydanie i w tym wydaniu oczywiście mamy kilka nowości, które chciałbym Ci pokazać. A więc na pierwszy ogień pójdzie nowość, która będzie dość przydatna, o ile się jej po prostu nauczymy. A są to mianowicie skróty klawiaturowe, ale zanim do nich przejdziemy, to ja przypomnę, że nazywam się Marcin Lewnicki i prowadzę joomlaguru.pl, jakby ktoś zapomniał. To jest taki portal i ja tam piszę. Wracając do skrótów klawiaturowych. Mamy tych skrótów klawiaturowych 9, a w zasadzie tak naprawdę 8, bo 8 jest funkcyjnych, a ten jeden to jest taki informacyjny. Ten informacyjny to w każdym momencie możemy sobie nacisnąć i wywołać okienko, które nam podpowie, jakie skróty klawiaturowe są, jakie są i żeby ich po prostu użyć. W każdym momencie, w każdym miejscu możemy sobie te skróty klawiaturowe wywołać. Jest to dość przydatna opcja, bo jeśli gdzieś zabłądzimy w opcjach Joomli, to możemy łatwo wrócić do pulpitu administratora, czyli do pierwszej strony tak zwanej startowej. Jest to dość przydatne, nie będziemy musieli teraz klikać, gdzieś tam myszką jeździć, po prostu skrót klawiaturowy i bach, jesteśmy na pulpicie. Równie dobrze będziemy też mogli sobie wykorzystywać zapisywanie. Trzeba tutaj jednak zwrócić małą uwagę, którą ja zwracam, bo te skróty klawiaturowe nie są tożsame z tych, co na przykład znamy. W Wordzie mamy Ctrl+S, zapisuje nam się ładnie dokument, a w Joomli mamy troszeczkę inaczej. Jest to związane z tym, że mamy dostępność i niektóre skróty klawiaturowe mogłyby się po prostu pokrywać. I te skróty klawiaturowe też nie działają dokładnie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, czyli naciskamy dwa klawisze na klawiaturze i nam się wywołują. Nie, one działają troszeczkę inaczej. Czyli naciskamy klawisze jeden po drugim, czyli na przykład jak mamy J plus X w opisie, to tak naprawdę to nie jest J plus X, czyli trzymamy J i naciskamy X i wywołuje nam się, załóżmy, okienko informacyjne, tylko działa to na zasadzie troszeczkę innej. I słuchajcie, bo miałem z tym problem, a żeby wyście nie mieli z tym problemu, to już Wam tłumaczę. Naciskamy J, a potem X i pojawi nam się okienko. I tak każdy skrót klawiaturowy działa. Trzeba na to po prostu zwrócić uwagę i troszeczkę się przyzwyczaić, ale jak się już przyzwyczajicie, to będzie w porządku. Za chwileczkę przejdziemy do lekcji demo, a ja oczywiście zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału, jak i kliknięcia oczywiście w dzwonek, aby Ci przychodziły powiadomienia. W podpisie też masz oczywiście link do newslettera. Jakbyś nie wiedział, że taki newsletter istnieje, to oczywiście na stronie joomlaguru.pl też jest formularz, gdzie można się zapisać. A więc przejdźmy sobie do lekcji demonstracyjnej. A więc witaj w panelu administracyjnym. Mam nadzieję, że jesteś już zalogowany, zalogowana, aby właśnie zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi. A więc tak jak wspomniałem na samym wstępie, nie działają te skróty klawiaturowe tak jak jesteśmy przyzwyczajeni w Windowsie, czyli naciskamy jeden przycisk, a potem drugi. Zresztą tutaj mam taką podpowiedź i ten plus właśnie może być mylący i mnie osobiście, mówię Wam, że mnie to zmyliło. Próbowałem, mówię, co jest grane, raz działa, raz nie działa. A to po prostu robimy J i potem X. Nie trzymamy tych klawiszy razem. Jak widzicie, mamy tutaj kilka tych skrótów klawiaturowych. Tutaj jest poprawnie, tak? Że mamy JA, JS, JQ, JN, JF, JO, JH, JM i JD. Nie ma tego plusa i rzeczywiście, gdyby tego plusa nie było, to pewnie nigdy bym się nie zasugerował. A tam na dole ten plus jest i można się sugerować i to jest właśnie złe. Więc jak widzicie, mamy zastosuj, zapisz i zamknij, anuluj, utwórz, szukaj, opcje, pomoc, przełącz menu i pulpit startowy. Przydatną rzeczą jest na pewno powrót do pulpitu, bo załóżmy sobie, powiedzmy, jesteśmy gdzieś w artykułach, powiedzmy zarządzanie artykułami, tak? Chcemy sobie gdzieś tam zmienić jakieś opcje, jesteśmy gdzieś daleko, tak, i po prostu, no oczywiście moglibyśmy myszką sobie przejechać na pulpit i wrócić do tego pulpitu, ale moglibyśmy sobie zrobić JM, o to nie ten, przepraszam bardzo, zapomniałem, który to jest klawisz, już tutaj sobie sprawdzam, JD. Jak widać, moja pamięć nie jest w tym momencie jeszcze super i nie pamiętam z tych wszystkich skrótów klawiaturowych, ale okej, no to JD, tak? I wracamy sobie do naszego pulpitu. Sprawdźmy jeszcze raz JX, jaki jest na utworzenie nowego artykułu. JN, tak? JN i nic się nam nie dzieje, bo nie jesteśmy w artykułach.
musimy to przetestować, bo ja też testuję razem z wami czasami, jak nagrywam te wideo, także sprawdźmy sobie JN. Tak jest, jak jesteśmy w artykułach, to otwiera nam się ładnie artykuł. Szkoda, że to nie działa z pulpitu, bo przyspieszyłoby to troszeczkę pracę, tak? JX chyba chcielibyśmy to załóżmy anulować i to jest JQ. Sprawdźmy. No ładnie nam tutaj działa. Pewnie najczęściej będziemy korzystać z JA jako zastosuj, zapisz. Na pewno często się nam zdarzy korzystać z JF, bo to jest fajna rzecz, jak jesteśmy sobie na przykład gdzieś w systemie, załóżmy w dodatkach, tak? I coś tam przeglądamy i na przykład jesteśmy daleko, czy mamy, załóżmy, bądźmy hardcorem i zróbmy 200 pozycji, jak nam się wyświetli, tak? Jesteśmy gdzieś daleko i stwierdzimy, że jednak nie widzimy czegoś, tak? A powiedzmy szukamy sobie na przykład HTTP, załóżmy nagłówki szukamy, tak? Tak jesteśmy gdzieś daleko i się zgubiliśmy i użyjemy sobie tego JF, to automatycznie nas przeniesie do góry i mamy kursorek, który już miga i możemy sobie pisać HTTP, Enter i voila, znaleźliśmy to, co szukaliśmy. JD, wracamy sobie do pulpitu, elegancko i oto tak właśnie wyglądają skróty klawiaturowe. Jakbyśmy na chwilkę sobie wrócili, oczywiście, że sobie wrócimy, tak. Mamy dodatek, który w zasadzie po aktualizacji do Joomla 4.2 jest on automatycznie opublikowany i z tych skrótów klawiaturowych możemy sobie korzystać. Co mamy w środku? No, mamy opis tych skrótów, tak? I mamy czas reakcji tych dwóch klawiszy. Ja tutaj go zwiększyłem, ale on domyślnie jest na 2000, tak? I teraz JS, zapisz, zamknij, JD. No być może, jeśli się nauczymy tych skrótów klawiaturowych i być może kiedy dojdzie ich troszeczkę więcej, to rzeczywiście ta obsługa skrótami klawiaturowymi będzie przyspieszała naszą pracę. To by było na tyle, jeśli chodzi o skróty klawiaturowe, bo nie ma tutaj co za dużo mówić. Przypominam jeszcze raz, żeby każdy sobie wziął do serca, że to nie jest J+, czyli nie trzymamy razem, bo to nie zadziała. Jeden klawisz, drugi klawisz J, D, J, X, J, M, J, Q i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o tym. To jest dość istotne. No cóż, to zapraszam Cię do podsumowania. Mam nadzieję, że ta lekcja była krótka i zbytnio się nie rozgadałem. To podsumowanie. Witam Cię po lekcji demonstracyjnej w krótkim podsumowaniu. Mam nadzieję, że te skróty klawiaturowe Ci się przydadzą. Ja widzę pełen potencjał, aby z tego korzystać, bo oczywiście łatwiej jest wykorzystać skróty klawiaturowe pisząc na klawiaturze, niż chwytając myszkę i jachnąc kursorem z jednego końca w drugi koniec, aby kliknąć na przykład zapisz, a tak to można zrobić JS i nam się zapisze ładnie, czy JQ, zapisz i zamknij i też to zda swój egzamin, czy na przykład gdzieś powrót do pulpitu szybko. Łatwiej to będzie skrótami klawiaturowymi, zresztą jak ktoś korzysta z jakichś innych programów, to na pewno też jesteś obeznany już z jakimiś innymi skrótami klawiaturowymi, które pomagają Ci w codziennym użytkowaniu różnych programów. Dobra wiadomość jest taka, chyba już wspominałem na wstępie, że można tego używać, deweloperzy będą mogli używać w rozszerzeniach swoich, używać tych, które są teraz, plus dodać jeszcze swoje, czyli baza się może powiększyć. Mam nadzieję też, że będzie taki moment, że każdy użytkownik będzie mógł zdefiniować na przykład jakieś akcje swoje. Byłoby to super fajne. Być może niewielka ilość użytkowników by z tego korzystała, ale na pewno by się to przydało przy jakimś tam rozszerzeniu. Chciałbyś zdefiniować sobie gdzieś, żeby od razu Ci się coś na przykład otwierało, no to mógłbyś sobie taki klawisz przypisać, tak?
Na przykład, jeśli byłby to sklep, to mógłbyś automatycznie dodawać na przykład produkt. Przypominam Ci, żeby zasubskrybować ten kanał, kliknąć dzwonek. Jeśli Ci się materiał podobał, oczywiście daj lajka, bo to zawsze pomaga w zasięgach. I im więcej osób zobaczy to wideo, tym więcej osób być może skorzysta z Joomli i będzie się nią cieszyć, a im więcej osób będzie się cieszyć, tym Joomla będzie większa, rosła w siłę. Przypominam też o newsletterze, który jest na joomlaguru.pl do zapisu, ale oczywiście jest też link w tym wideo, aby się zapisać i to by było na tyle. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka Joomla 4 nowości, który pojawi się już całkiem niebawem, bo tych nowości jeszcze troszeczkę jest i trochę jeszcze będę nagrywał i Wam pokazywał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!